Witajcie w CEP-ie Ukraina, ekonomicznym przeglądzie z Ukrainy. W dzisiejszym odcinku budżet Ukrainy na 2024 rok. Ukraińskie koleje państwowe zwiększają eksport. Czy Polska kupi ukraińskie gorzelnie? 10 najbardziej popularnych samochodów na rynku ukraińskim. Dymisja wicepremiera Kubrakowa. Jermak znowu górą? O wszystkim opowie nam Marek Kozubel. Zapraszamy. Witamy ponownie, z tej strony Mateusz Lech oraz Marek Kozubel. Witam Ciebie serdecznie. To już jest nasz drugi program CEP Ukraina, czyli przegląd ekonomiczno-polityczny z Ukrainy. Dla tych wszystkich, którzy oglądają nas po raz pierwszy, Marek Kozubel jest świetnym ekspertem od spraw ukraińskich i udało nam się go ściągnąć na nasz kanał, żeby poopowiadał troszeczkę o tej stronie ekonomicznej, gdyż tak naprawdę politycznej i społecznej, gdyż tak naprawdę nie znamy za bardzo naszego sąsiada. Bardzo dużo jest przekłamań, bardzo dużo jest informacji powierzchownych, więc serdecznie zapraszamy, zwłaszcza tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, do subskrybowania naszych materiałów, aby być na bieżąco. Witam Ciebie, Marku. Witam serdecznie, Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów, słuchaczy Kremlinki. Tak jest. Część z Was może Marka zna z innego kanału, gdzie omawia sytuację na froncie. Tu będziemy starali się poruszać inne tematy. No i dzisiaj pierwszym tematem jest budżet Ukrainy. Przygotowałeś nam dzisiaj informacje na temat, jak ten budżet wygląda. Zamieniam się w słuch. Dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że często się przy omawianiu spraw ukraińskich pomija kwestię tego, że Ukraina ma swój budżet, w którym są umieszczone dochody, jakieś konkretne wydatki. Przeważnie się mówi o Ukrainie jako kraju, który tylko otrzymuje pieniądze z zewnątrz, a sam własnych nie ma. A sama Ukraina jest przedstawiana jako zdewastowana pustynia, trochę jak można powiedzieć pejzaż z Mad Maxa albo Fallouta, prawda? Tak. A tak właśnie nie jest. To jest też bardzo istotne. Ukraina to ogromny kraj i Rosjanie jakby tego mogliby chcieć, mogą próbować, ale im się nie uda metodami konwencjonalnymi doprowadzić do spustoszenia tego ogromnego kraju. Podkreślmy, to jest pod względem powierzchni, pod względem terytorium drugi kraj w Europie. Tak. Zaraz po Rosji. Więc ujmijmy to tak, Rosjanie jak dużo nie będą strzelać rakietami, to im się nie uda. Nie uda się spustoszyć całego państwa. A to oznacza, że Ukraińcy mimo wszystko będą w stanie rozwijać w wielu różnych częściach kraju swój biznes, wiele różnych zakładów przemysłowych, nawet państwowych też będzie w stanie pracować. Przejdźmy do rzeczy. Jaki budżet ustalono na obecny rok? On został już uchwalony 9 listopada ubiegłego roku i ma on wynosić wydatki oczywiście 3355 trylionów hrywien i to w przeliczeniu będzie 82,43 miliardy dolarów. I tutaj trzeba podkreślić, że ten prognozowany kurs wynosi 40,7 hrywny do 1 dolara. Marek, ja tu Cię od razu muszę zapytać, bo ten budżet, z tego co pamiętam, był uchwalany w sytuacji, gdy Ukraina była w takiej niepewności, czy amerykańska i europejska pomoc w jakiś sposób spłynie, czy nie spłynie. On był ustanawiany tak bardzo, defensywnie, że jak nie spłynie żadna pomoc, to nam musi wystarczyć. Na takiej zasadzie? On był, co ciekawe, właśnie robiony w taki sposób, że ta amerykańska pomoc będzie. Nieważne, czy w formie kredytu, czy w formie, jakby to powiedzieć, bezzwrotnego grantu, prawda? Oni właśnie w taki sposób to ustalali. Oni mieli nadzieję, że gdzieś mniej więcej styczeń, luty, maksymalnie najpóźniej marzec, sprawa będzie załatwiona. Czyli gdzieś początek, połowa pierwszego kwartału. A tu jak widzimy dopiero końcówka a nawet
zaraz, to nawet nie była już końcówka, kwiecień, prawda? Tak. A Tak tu naprawdę to teraz kwietnia. dopiero przepływają pieniądze. Mamy 13 maja i teraz są te, transfery robione, czyli kwartał dokładnie. za późno, można powiedzieć, w stosunku do tego, co było ustalone w budżecie. Co planowano, dokładnie. Tutaj troszeczkę Ukraińców podratowało na przykład wsparcie ze strony Japonii, niektórych państw europejskich, całej wspólnoty europejskiej, czyli Unii, prawda? Tutaj to Ukraińców trochę uratowało i to, że własne zebrane dochody zaczynali oni przeznaczać właśnie na tą lukę, którą spowodowało te amerykańskie opóźnienie z tym wsparciem. I dopiero właśnie teraz sytuacja się mniej więcej wyrównała, ale Ukraińcy na początku tego roku zaczęli się zastanawiać, a co będzie, gdy w ogóle amerykańska pomoc nie zostanie uchwalona, albo zostanie uchwalona, ale jedynie w wymiarze pomocy militarnej. Bez kredytu bądź grantu bezpośrednio wpływającego do budżetu. I tutaj to się pojawił wtedy dla Ukrainy poważny problem, bo pamiętajmy, że nawet wielu sceptycznie nastawionych do Ukrainy członków MAGA było bardziej gotowych przekazywać Ukrainie wyposażenie, prawda, amunicję, broń, ale na pewno nie pieniądze amerykańskich podatników bezpośrednio do budżetu. Kupić broń albo przekazać już wyprodukowaną dawno broń, okej, to co innego, ale pieniądze do ich budżetu nie. I tutaj to różnie przedstawiano, albo że to będzie rozgrabione, prawda, albo zwracano uwagę na sam fakt tego, że nawet jak to nie będzie rozgrabione, to jest nie w porządku, że amerykańska granica nie jest zabezpieczona, a tutaj się rzuca pieniądze Ukrainie. A no tak to właśnie Ukraińcy musieli tutaj jakąś tą lukę wywołaną tym opóźnieniem próbować czymś, mówiąc brutalnie, czymś trzeba było zapchać. Właśnie, to powiedz mi, jak to wyglądało, nie wiem, w prasie ukraińskiej mieliśmy powiedzmy marzec, kwiecień, wciąż nie było tych środków, nie wiadomo było, czy będzie odblokowane, a budżet to takie dzielenie skóry na niedźwiedziu w takim razie były jakieś takie opinie w ukraińskiej prasie, ojej, co teraz? Działo się coś takiego, czy na tyle te wsparcie europejskie, japońskie, tak jak powiedziałeś, Japonia na początku roku kilka miliardów dolarów przeznaczyła, chyba 2 transze były, już nie pamiętam jakie kwoty, chyba 4 i coś tam, ale to jeżeli wiesz, to popraw mnie. Tutaj powiem szczerze, może potem się to ewentualnie dopowie, bo powiem szczerze, ja teraz też nie mam tych... To było jakoś chyba 3 czy 4 miliardy i później coś jeszcze dosypali, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale był taki strach wśród Ukraińców, co teraz, w marcu powiedzmy, kwietniu? Strach może nie, ale były obawy i zadawano pytania, a jak teraz sobie z tym poradzić? I pomysły były różne. Albo, że trzeba będzie uruchomić drukarkę w Banku Ukrainy, prawda? A to oznaczało tylko jedno, prawda? Wzrost inflacji, zagrożenie... Osłabienie hrywny. Tak, osłabienie właśnie hrywny, także to też byłby ogromny problem. Rozważano też taką formułę pół na pół, czyli pobieranie większej liczby pożyczek, ale nie tylko z zagranicy, ale również, co ciekawe, od kredytodawców z samej Ukrainy, bo okazało się, że mniej więcej gdzieś kiedyś czytałem taki artykuł, ale on był z ubiegłego roku, nie wiem jak sytuacja wygląda teraz, ale można się tym będzie zainteresować, że ukraińskie banki dysponowały jeszcze takimi, można powiedzieć, wolnymi środkami mniej więcej tak na poziomie 1/3 tego, co miały. 2/3 tego, co mogli pożyczyć, to pożyczyli, a 1/3 tak po prostu stała bezczynnie, biernie i zaczęto się zastanawiać nad tym, czy nie należałoby tego w sytuacji kryzysowej właśnie wykorzystać, czyli że się bardziej też zapożyczyć we własnych bankach. No, ale tutaj... Rosja w tym momencie to robi. 50% wyemitowanych obligacji jest właśnie w tym momencie tak skupowana, więc musieliby po prostu zacząć robić dokładnie to, co Rosjanie. Dokładnie. No, także tutaj widzimy, że te koszta wojny, prowadzenia wojny są dość potężne i właśnie też bym chciał poruszyć tę kwestię tego, ile Ukraina zarabia
sama u siebie, dzięki podatkom, cłom. I tutaj mówimy o dochodach rzędu, ja tutaj pozwolę sobie już mówić tylko o miliardach dolarów, żeby było prościej. To Tak. 43,45 miliarda dolarów, czyli prawie 43,5 miliarda dolarów to są dochody do budżetu Ukrainy, a deficyt w tym roku ma wynieść 38,61 miliarda, z tym, że to się jeszcze może zmienić i co ciekawe, władze ukraińskie już to zaznaczyły w projekcie budżetu w ubiegłym roku, bo oni tam podkreślili, że do zapewnienia pełnej stabilności oraz, tak powiedzmy, na czarną godzinę Ukraina będzie musiała pożyczyć z zagranicy albo otrzymać w formie grantów około 401 miliardów. Czyli jak widzimy, oni przewidzieli, że niecałe 3 miliardy więcej oni będą musieli pożyczyć niż wynosi deficyt budżetowy. I to się wydaje dość racjonalne podejście z uwagi na to, no jakie mogą być potencjalne kolejne zniszczenia, prawda? I tutaj okazało się, że faktycznie są potrzebne dodatkowe pieniądze zainwestowane w naprawę tej sieci energetycznej. Kolejna kwestia, wiadomo, że zawsze pojawiają się kolejne zapotrzebowania na froncie, prawda? I tutaj kolejny przykład, wzrosły wydatki na umocnienia, wzrosły wydatki na drony różnego typu i to też były właśnie takie wydatki, które można tak stwierdzić, że one były tak troszeczkę założone w tych potencjalnych dodatkowych potrzebach, prawda? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My się tydzień temu z Pawłem tak zastanawialiśmy, jakie są tutaj te poziomy wydatków i ukraińskich, i rosyjskich, prawda? Jak to porównać? Ja tutaj postanowiłem, że jeszcze tylko przywołam, ile według planów ukraińskiego rządu miało być miliardów dolarów przeznaczonych na kwestie wojskowe, czyli obronnościowe i bezpieczeństwa. I ta liczba wynosi 41,52 miliardy dolarów. Czyli naprawdę, gdyby nie wojna, to budżet Ukrainy się mniej więcej bilansuje. Ewentualnie byłby mały deficyt, natomiast część środków, które są przeznaczone na wojnę, byłyby na przykład przeznaczone na inwestycje, które by miały jakąś stopę zwrotu, więc tu w tym momencie budżet by się bilansował, gdyby nie wydatki wojenne. Tak, dokładnie. Ja nawet tak sobie porównywałem ten budżet z na przykład budżetem planowanym na rok 2021 i ciekawa właśnie rzecz jest taka, że on wynosił około 50 miliardów dolarów, tak w przeliczeniu. No trzeba też pamiętać, że ten kurs był inny, był bardziej korzystny, on tam wynosił około 300 paru hrywien za $1, prawda? I tutaj różnica między dochodami a wydatkami, ona nie była duża, to było kilka miliardów, tak 4, 5, bo oni tam też brali pod uwagę to, że hrywna może się wahać, bo pamiętajmy, że 21 rok to był właśnie ten rok, kiedy zaczęło rosnąć te napięcie wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, czyli rosły te obawy tego, że wojna hybrydowa przerodzi się już w wojnę otwartą, pełnoskalową. I tutaj właśnie rzeczywiście widzimy, że jak porównując, prawda, te dwa budżety z roku 21 i 24, widzimy, jak droga potrafi być wojna, bo wydatki militarne, wojskowe, one obejmują prawie cały budżet z roku 21. I też nawet widzimy, że jedynie niecałe 2 miliardy planowanych dochodów nie zostaną przeznaczone na kwestie zbrojeniowe, a jeszcze do tego musimy doliczyć to, że znaczna część pomocy zachodniej to jest też pomoc przeznaczona na kwestie zbrojeniowe, nie jako wsparcie dla budżetu ukraińskiego czy na kwestie humanitarne, ale właśnie na ten aspekt czysto militarny. No głównie widzimy to na przykładzie tego pakietu amerykańskiego, prawda? Także tutaj też widzimy, jak wiele miliardów dolarów może pochłaniać wojna.
Ale ty wspomniałeś na początku, że Ukraina nie jest plenerem serialu Fallout, tylko jest krajem, który nie we wszystkich miejscach jest objęty wojną. My w sobotę zrobiliśmy materiał o tym, że okręg lwowski bardzo dobrze się rozwija i kasa na przykład Lwowa z tytułu podatków jest pełna ze względu na to, że wiele biznesów się przenosiło z rejonów, które są zaatakowane i w tym momencie nie ma możliwości prowadzenia, a Lwów i okolice budują się fabryki, firmy się przenoszą, po 2-3 latach zaczynają stawać na nogi i przynosić zyski. Więc nie jest tak, że wszędzie po prostu jest pożoga, nie? Taka wojenna, tylko są rejony, gdzie wręcz korzystnie, jakby to ująć, te działania wojny wpływają na właśnie na przykład Lwów. Nie? Dokładnie. Znaczy, trzeba podkreślić jedną rzecz. Obwód lwowski wyróżniał się bardzo pozytywnie na tle reszty Ukrainy pod względem tej różnicy dochodów, wydatków, jeszcze nawet i przed Euromajdanem. A od roku 2014 ta sytuacja się jeszcze faktycznie dodatkowo poprawiła. I no, jeżeli byśmy tak stosowali takie kolory na określenie tego, które regiony przynoszą większe straty, które większe zyski i powiedzmy zastosowalibyśmy kolor powiedzmy zielony, bo on się dobrze kojarzy, prawda? Zielone wyspy, nie? Tak. Zielone wyspy, dokładnie, no to obwód lwowski cały byłby bardzo, bardzo zielony. I to też częściowo już wtedy następowało to przenoszenie biznesów właśnie na zachód albo do centrum Ukrainy. Właśnie z Donbasu, niektórzy się też przenieśli z Krymu, pamiętajmy. Tam też nie wszyscy zostali. A teraz to mieliśmy już zupełny taki, można powiedzieć, no może i nie eksodus, chociaż trochę mi się wydaje, że akurat ten termin na określenie tej ucieczki biznesu ze wschodu i południa, no on może i faktycznie miał tak dość takie poważną skalę miał. Ja pamiętam, że to z tego materiału, bo to ja go opracowywałem, chyba 15 000 firm. Z tego co pamiętam, to jest jednak duża ilość, a w ludziach to dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi, nie? No bo to jednak tak wyglądało. Powiedz mi, jak... No to dodatkowe też ręce do pracy, podkreślmy. Tak, dodatkowe ręce do pracy. A tutaj też tak a propos tych rąk do pracy, to tutaj zwróćmy uwagę na to, że właśnie na zachód Ukrainy, w tym też właśnie do obwodu lwowskiego przyniosły się właśnie setki tysięcy osób być może i w samym Lwowie już w roku 2022 doszło do bardzo ciekawej sytuacji, gdzie na przykład część mieszkańców przeniosła się do Polski po to, żeby sobie tutaj tymczasowo pożyć. Pobierali oni te różne pakiety socjalne, finansowe dla uchodźców przewidziane, chociaż oni tak naprawdę nie opuścili Lwowa, bo czuli się zagrożeni, tylko dlatego, że na przykład niektórzy zwęszyli w tym biznes, bo oni zaczęli wynajmować własne domy czy mieszkania, solidnie na tym zarabiać, a do nas się przenosili i sobie na tym zarabiali. Przy czym oczywiście ja nie twierdzę, że to jest zjawisko masowe, ja tylko wskazuję na to, że dochodziło do takich pojedynczych przypadków, gdzie niektórzy zwęszyli w tym swój interes, ale w ten sposób właśnie obwód lwowski i być może też inne zachodnie obwody mocno na tym zyskały, bo właśnie tam się pojawiły nie tylko firmy, ale i ręce do pracy. Tak, no i głowy, Tak, bo jednak ci, którzy się przenieśli, to raz, że mieli środki, dwa najczęściej biznesy, więc to byli ludzie inteligentni, zaradczy, wiesz, więc myślę, że jeżeli chodzi o ujęcie procentowe, to w tym momencie obwód lwowski i te części zachodnie na pewno mają większe know-how niż zostało na wschodzie, bo ci, co tak mieli, wiesz, głowę na karku, to te biznesy przenosili. Powiedz mi, jak to wygląda, bo zaraz przejdziemy płynnie do kolei, która zwiększa eksport. Czy kojarzysz, czy Ukraińcy, którzy wyjechali na zachód i założyli tam biznesy albo przenieśli się na stałe, planują wrócić na wschód, czy to już tak zostanie?
Powiem szczerze, nie mam takiej wiedzy, ale trzeba podkreślić też jedną rzecz. Na Ukrainie jest dość silnie rozbudowany pewnego rodzaju regionalizm, przy czym nie mylmy tego z jakimś separatyzmem czy wolą do dezintegracji. Prawda? To jest troszeczkę tak jak trochę u nas. Niektórzy sobie powiedzmy nie wyobrażają życia poza swoim miastem, czy to tym, w którym dorastali, czy to w tym, którym założyli dom. I takie wyrwanie człowieka z korzeniami nie zawsze jest, wiadomo, dla nich rzeczą miłą. I ja nie wątpię, że niektórzy pewnie by chcieli wrócić. Tylko powiem szczerze, ciężko jest mi to jakoś ustalić na razie no, na podstawie takiej mojej wiedzy, prawda, bo gdzieś tam znam niektóre osoby, które no, pochodzą głównie z Charkowa, prawda, ale no wiem, że na przykład one są bardzo mocno do Charkowa przywiązane. I jedna osoba, którą poznałem w maju 2022 roku, wróciła na Ukrainę po kilku miesiącach, ale nie od razu do Charkowa, tylko na centralną Ukrainę. O ile się nie mylę, albo to był Kropywnicki, albo Kremeńczuk. Okej, ale ten Czyli program, mimo wszystko prawobrzeżna Ukraina. dzięki temu, że będzie serią, to zyskujemy dwie możliwości. Raz będziemy obserwować i informować z biegiem kolejnych miesięcy, a drugi, ludzie, którzy nas będą oglądali, tu apel, jeżeli mieszkacie w Ukrainie albo pochodzicie z Ukrainy, napiszcie w komentarzach swoje informacje, my będziemy mieli feedback, w ten sposób nawzajem będziemy się uczyli. A teraz moglibyśmy przejść płynnie do tych kolei, gdyż dobre rzeczy się dzieją w ukraińskiej kolei. Tak, bardzo takim mocnym atutem Ukrainy jest jej kolej. Ukraińskie koleje państwowe odnotowały dość znaczący wzrost przewozów i tych eksportowych, jak i wewnątrzkrajowych w stosunku co do kwartału pierwszego z ubiegłego roku. Tutaj porównamy te liczby. W pierwszym kwartale tego roku koleje państwowe przewiozły ładunek wynoszący 59,9 miliona ton. Z tego wszystkiego ponad 30 milionów ton, a konkretnie 30,4 miliona ton, to już towary eksportowane, a więc sprzedawane za granicę Ukrainy. I jak to wygląda? Kolejno, całkowite przewozy, że tak to ujmę, cargo, były w pierwszym kwartale 2024 roku większe o 28,7% w stosunku co do pierwszego kwartału ubiegłego roku. A jeżeli mówimy o eksporcie drogą kolejową, to tutaj wzrost odnotowano jeszcze bardziej, bo uwaga, 48,8%. O tyle wzrósł eksport drogą kolejową. A czy to nie ma związku z tym, co się działo w zeszłym roku, w okolicy połowy roku, czyli próby odcięcia szlaku morskiego do eksportu zboża, co robili Rosjanie? Wtedy to trzeba było jakoś przewozić te zboże i inne produkty i wtedy kolej stawała na rzęsach. Czy te dane nie mogłyby się jakoś wiązać z tym? Znaczy, tutaj rzeczywiście przewidziano dla kolei ważniejszą rolę w eksporcie, uzupełnianiu tego, co Ukraina utraciła, jeżeli chodzi o eksport drogą morską, ale tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że eksport ukraiński wzrasta nie w pierwszym właśnie kwartale 2023 roku, czyli jeszcze zanim ukraińska kontrofensywa, a przynajmniej, że tak to ujmę, morski ekwiwalent, doprowadził do otwarcia tej drogi morskiej, tylko właśnie on wzrasta teraz, w tym roku, kiedy co ciekawe właśnie Ukraińcy od niecałego roku już w zasadzie mają te okno morskie już szerzej otwarte. To nie jest tak, że ono jest zupełnie bezpieczne. A absolutnie nie. Ale chodzi o to, że już też na przykład zboże jest przewożone statkami z Odessy i Rosjanie starają się temu przeciwdziałać. Przecież też po to bombardują Odessę, nawet infrastrukturę przeznaczoną do eksportu zboża. To jest, jak widzimy, tutaj dla Rosjan też nadal istotny cel. Ja bym ten wzrost
eksportu wiązał tutaj na przykład z różnymi tutaj inwestycjami prowadzonymi na granicy ukraińsko-rumuńskiej, a więc tutaj tworzenie takiego dodatkowego korytarza dla Ukrainy i być może też sprzedaż wielu innych towarów, które dotychczas bardziej zalegały w Ukrainie. Być może teraz się znaleźli kupcy również w zachodniej i południowej Europie na te towary. Czy nowa linia łącząca Ukrainę z Rumunią jest już otwarta? Bo ja kiedyś chyba czytałem u ciebie, że planują. To na razie są plany. Okay. Tam na razie trochę tam kolej działa, ale to jeszcze powiedzmy tak, zwiększenie tego eksportu drogą kolejową na odcinku ukraińsko-rumuńskim dopiero jeszcze przed nami. Aha. Ale też raz czytałem, że w momencie, kiedy się zaczęły u nas, no, na naszej granicy te różne problemy z blokadą, to ponoć miał wzrosnąć eksport na odcinku ukraińsko-węgierskim, co ciekawe. Okay. Więc to jak widzimy, z jednej strony rzekomo takie twarde deklaracje Węgrów odnośnie Ukrainy, wręcz wrogie, ale tutaj z drugiej strony widzimy pewne takie jakby to powiedzieć, ułatwienia dla ukraińskiego eksportu właśnie tą drogą. Myślę, że to będzie warto jeszcze sprawdzić, jakie tutaj kierunki ukraiński eksport właśnie wybiera, jeżeli chodzi o drogę lądową, ale właśnie charakterystyczne jest to, że ukraiński eksport w ogóle wzrósł w stosunku co do pierwszego kwartału ubiegłego roku, bo wzrósł i jeżeli chodzi o przewozy drogą lądową, czyli głównie kolej, ale właśnie również drogą morską. To jest bardzo właśnie ciekawe i bardzo sprzyja budżetowi ukraińskiemu. Myślisz, że to może ten czas, te 2 lata na reorganizację przedsiębiorstw, przeniesienia na zachód, otworzenie na nowo, znalezienie nowych szlaków handlowych, bo teraz no, niewątpliwie jest znacznie bliżej do Europy niż, nie wiem, z Charkowa i teraz jeżeli wyprodukujesz coś, to może łatwiej przewieźć, może to wszystko jest ze sobą koherentne, łączy się, wiesz. Myślę, że zdecydowanie tak, bo właśnie odchodzi to ten długi przewóz. Wiesz, to czasem jest kilkaset tysięcy kilometrów nawet, tak, wiesz. No tak, dokładnie, to z pewnością. Po pierwsze czas, a czas to też pieniądze, więc tutaj na 100%. Ogółem przeniesienie znacznej części produkcji z Ukrainy lewobrzeżnej, czyli tej wschodniej, po wschodniej części Dniepru, na Ukrainę prawobrzeżną, czyli tą zachodnią, to na 100% skutkowało z pewnością też skróceniem czasu na przewóz różnego rodzaju produktów, prawda? Tak więc to z pewnością jest tutaj Ukraińcom na korzyść, no oczywiście ze szkodą dla tych wschodnich obwodów. Ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, czego najwięcej eksportowano drogą kolejową, bo na pierwszym miejscu są artykuły rolnicze, głównie zboża i tutaj ten transport eksportowany wynosił 12,9 miliona ton. Na drugim miejscu jednak już są żelaza i ruda manganu 12,5 miliona, a na trzecim metale i stopy na bazie no na przykład żelaza 1,6 miliona ton. A dalej tu już mamy już jeszcze większy spad, bo mowa już o powiedzmy setkach tysięcy ton czy dziesiątkach tysięcy ton. Także tutaj jak widzimy gros tego, co Ukraińcy eksportowali, to można powiedzieć taki, no, albo produkty rolnicze, przetworzone i nieprzetworzone, albo mowa o nieprzetworzonych jeszcze takich artykułach. Rudach żelaza, dokładnie. Tworzonych z tego względu, że przemysł ciężki zazwyczaj był bardziej na wschodzie i jest zniszczony. Nie ma tych hut, ale ruda jest, więc można rudę odsprzedać pewnie. Na takiej zasadzie to działa. Dobra, część sprzedają na zachód, ale też sprzedać mogą swoje firmy, na przykład gorzelnie. I napisałeś, że Polacy są zainteresowani?
Tak, dokładnie. Znaczy, to jest oczywiście jedna z opcji, którymi się interesuje nasz kraj i którymi się interesują nasi inwestorzy. Ale w każdym razie już od roku 2022, konkretnie od lata 2022 roku, ukraińskie władze planowały przeprowadzenie takiej szerszej prywatyzacji po to, żeby z jednej strony pozbyć się pewnego balastu dla własnego budżetu, a z drugiej strony, żeby też no, można powiedzieć, przyciągnąć pieniądze z Zachodu w taki sposób. Znaleźć inwestorów w ukraiński przemysł. I o ile było wiadomo, że powiedzmy w fazie takich ostrych bombardowań, czy kiedy sytuacja jeszcze była niezbyt jasna, to ciężko było przyciągnąć kogoś, kto chciałby kupić albo w jakiś sposób zainwestować na spółkę z jakąś powiedzmy ukraińską firmą, w jakieś przedsiębiorstwo, które będzie sprywatyzowane, to teraz prawdopodobnie Ukraińcy uznali, że sytuacja się poprawiła. Dlaczego mogli tak uznać? Ja mam wrażenie, że wpływ na to z jednej strony miały decyzje podjęte w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, czyli że jednak doszliśmy do takiej sytuacji, w której Zachód zdecydowanie stwierdził, że się jednak za tą Ukrainą opowiada, że jednak nie zostawi ona pastwę losu, bo pamiętajmy, że było przełom kilka miesięcy takiej kontrofensywy rosyjskich wpływów, tak, które mocno były widoczne w całej Europie, jak i w Stanach, i widać zostało to przełamane. I teraz... Dokładnie. I teraz Ukraińcy latem tego roku chcą przejść do takiej, może być, kolejnej fazy szerokiej prywatyzacji. I tutaj do kupienia będzie cała masa przedsiębiorstw i Witalij Kowal, czyli szef Ukraińskiego Funduszu Mienia Państwowego, zwrócił się do inwestorów z Polski, zwrócił się do Ministerstwa Aktywów Państwowych, że tutaj by chcieli zachęcić polskich przedsiębiorców, polskich inwestorów do tego, aby kupili trochę tych ukraińskich różnych przedsiębiorstw, zakładów. I tutaj czym się na przykład może interesować nasza delegacja, przynajmniej ze słów Witalija Kowala. Otóż ten twierdzi, że nasza delegacja jeszcze przed wizytą wyraziła zainteresowanie na przykład przedsiębiorstwami związanymi z tytanem, ale też i zakładami chemicznymi. No i właśnie też w pewnym momencie zwrócono uwagę na, to można powiedzieć, tą gałąź rolniczą, czy raczej przetwarzania produktów rolniczych, i obok piekarni była też właśnie mowa o firmach państwowych, które produkowały alkohol, spirytus, czyli mowa tutaj, no powiedzmy tak, nie tylko o tym, że polscy inwestorzy chcą przejąć, powiedzmy, firmy, które sprzedają wódkę, prawda? Bo to nie o to chodzi. Alkohol nie musi być tylko wykorzystywany do tankowania do gardła, prawda? Także tutaj nasi inwestorzy mają jakieś takie swoje zapatrywania, w co chcieliby zainwestować. No i tutaj się pojawia też pewna tutaj wola Ukraińców do tego, aby ten polski pieniądz, polskiego inwestora przyciągnąć. Drodzy widzowie, wiemy, że wśród Was jest kilku prezesów firm, bo mieliśmy kontakty. Jeżeli coś chcecie kupić w Ukrainie, no to mówisz gorzelnie, piekarnie, tak, jest szeroki zakres. Tak, dokładnie. Można się zainteresować. Myślę, że dla wielu to może być dobry pomysł. A jak sądzisz z tym bezpieczeństwem? Polscy przedsiębiorcy będą się trochę bali jeszcze? No wiesz, wszystko jest jeszcze w powijakach. Czy to są procesy, które potrwają jeszcze rok, dwa i tak naprawdę trzeba już teraz zacząć, a wtedy zaraz będą pierwsi na liście? Moim zdaniem warto już się tym interesować. Jeżeli jest taka możliwość, no to jeżeli, powiedzmy tak, niektórzy inwestorzy mają odwagę i wolę do ryzyka, to może być naprawdę warto zaryzykować. Pytanie oczywiście polega na tym, no niektórzy sobie pewnie zadawali pytanie, czy ta Ukraina w ogóle się utrzyma, prawda? Tylko że moim zdaniem to było bardziej pytanie charakterystyczne dla 22
2022 roku, ale z drugiej strony nasi potencjalni inwestorzy są zalewani dzień w dzień nagłówkami o wydźwięku apokaliptycznym. Tak. Tam typu, nie wiem, Charków pada, zaraz oblężony, różnego znowu Kijów będzie atakowany, coś tam. Dokładnie, a ludzie tak powiedzmy nie mają takiego, jakby powiedzieć, pojęcia, nie ma co ich za to winić, jak tam wyglądają warunki geograficzne, jak się to układa na froncie, jakimi powiedzmy kosztami Rosjanie posuwają się naprzód, od czego nawet niekiedy niektóre postępy zależą, dlaczego jednego dnia w jakimś miejscu Rosjanie nie mogą całymi tygodniami przesunąć linii frontu, a w jakimś innym miejscu w ciągu doby powiedzmy zajmą kilometr kwadratowy, prawda? Dlaczego nowy minister obrony rosyjski jest ekonomistą? Dokładnie, więc tutaj jest oczywiście wiele pytań. Ja się nie dziwię, że nasi inwestorzy się zastanawiają, jak to będzie, tylko że ja tutaj podam taki ciekawy przykład. To jest troszeczkę tak jak z inwestowaniem w bitcoina. Gdy bitcoin jest szalenie tani, to oczywiście się wtedy kolejeczka nie ustawia do inwestowania w coś takiego, bo przeciętny polski inwestor może sobie myśleć, przecież to zaraz się posypie, jak to jest takie tanie, prawda? A gdy rośnie i to gwałtownie, i jest to powiedzmy już cena powiedzmy zaporowa dla wielu... 30-40 tysięcy i w górę. Za tokena, dokładnie. Dokładnie i to jeszcze niekiedy mowa o dolarze, prawda, a nie o złotym, tak. To nagle się pojawia kolejka. Ja mam trochę wrażenie, że z Ukrainą jest jak z bitcoinem. Czyli, że mamy teraz ten taki troszeczkę niedźwiedzi okres wywołany niepewnością, ale też nawet obawą o to, że nawet jeżeli się Ukraina utrzyma, to jak może wyglądać ten zakład po tym, jak już w niego zostaną zainwestowane pieniądze, czy nie spadnie na niego rakieta albo bomba. Czy konsumpcja będzie w kraju wystarczająco duża, aby się biznes utrzymał, bo to też jest ważne, bo to później Dokładnie. Ludzie mogą bardzo mało zarabiać i się to nie będzie spinać. Jest wiele niewiadomych, ale dzięki temu można uzyskać dobrą ofertę. Dobrą cenę, dokładnie. Ja myślę, że najbardziej bezpieczne będą oczywiście zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa, które są położone na Ukrainie prawobrzeżnej, już szczególnie w zachodniej części kraju, gdzie te rakiety spadają rzadziej i tam na zachodzie bardziej powiedzmy są narażone obiekty infrastruktury krytycznej. Oczywiście ja nie twierdzę, że bomby nie spadają na innego typu obiekty albo na budynki cywilne, niestety tak się też zdarza, ale Rosjanie jednak się przestawili na to, że nie stosują już takiego prymitywnego, tępego terroru powietrznego. Brakuje rakiet, po prostu. Znaczy ja uważam, że Rosjanie będą mogli strzelać rakietami do końca konfliktu, nawet gdy będą już przegrywać, bo po prostu będą mieli te rakiety, bo oni je jednak produkują, ale widzimy, że z tą intensywnością ostrzałów rakietowych, to różnie naprawdę bywa. Mamy takie sinusoidy, gdzie po fali większych bombardowań Rosjanie muszą wziąć trochę przerwy, skupiają się wtedy czasem na wyłącznych ostrzałach przy wykorzystaniu szachedów, zresztą też nie w jakiejś tam wielkiej liczbie, ograniczają to i potem po prostu znowu przechodzą do strzałów rakietowych. Przy czym jak widzimy, oni też mimo wszystko nadal wykorzystują w dużej mierze te rakiety, które Ukraińcy są w stanie zestrzelić, a te rakiety, z których zestrzeleniem są trudności, czyli balistyczne albo hipersoniczne, one nadal nie stanowią większości pocisków. A jak tutaj już mówimy od samego początku, Ukraina to ogromny kraj i wbrew pozorom zagrożenie tego, że rakieta spadnie akurat na piekarnię jakąś w obwodzie winnickim, tudzież Iwano-Frankowskim, to wbrew pozorom wcale nie jest takie duże, więc bywa, że ryzyko może się opłacić, ale pamiętajmy, to nie jest porada inwestycyjna czy biznesowa. Absolutnie, mówimy tylko o możliwościach i rozwiewamy pewne mity i tym bym nawiązał do następnego tematu, gdyż bardzo często nasze social media są po prostu zasypywane drogimi samochodami ukraińskimi, i mówi się, że te pieniądze to oni sprzeniewierzają i kupują drogie samochody i przygotowałeś dla nas listę najbardziej popularnych samochodów na rynku ukraińskim, żebyśmy mogli zobaczyć, co się sprzedaje w tej Ukrainie.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o kwiecień tego roku, to 2042 samochody, one stanowią 36% wszystkich samochodów, które kupiono w kwietniu w roku 2024. No one reprezentują kilka marek. Tutaj widzimy pewną taką popularność też chociażby samochodów z Azji. Ja tutaj pozwolę sobie zacząć od samego początku. Tutaj mamy w zasadzie dwóch niekwestionowanych liderów. Są to Renault Duster, 484 sztuki. Co ciekawe, ten model samochodu już drugi miesiąc się utrzymuje w czołówce i na drugim miejscu też z zachowaniem miejsca, jakie było w marcu, uplasował się Toyota RAV4, 393 sztuki. A na trzecie miejsce, w miejsce Kia Sportage, uplasowała się Mazda CX-5, 220 samochodów. A w kwietniu Kia spadła na czwarte miejsce z wynikiem 189 pojazdów. Na kolejnym, piątym miejscu jest Volkswagen ID.4, 141 samochodów, potem idzie BMW X3, 131 aut, Hyundai Tucson 129, potem widzimy znowu samochód marki Toyota, tym razem Land Cruiser Prado 125 sztuk, Volkswagen znowu, ale tym razem Touareg 123 samochody, potem idzie Suzuki Vitara 107 i właśnie Suzuki zamyka, to można powiedzieć, złotą dziesiątkę najbardziej, można powiedzieć, pożądanych samochodów przez obywateli Ukrainy. Słuchaj, bo tak próbowałem sobie zwizualizować te samochody, może nie wszystkie znają, czy to nie było większość SUV-y? Tutaj powiem szczerze, ja się też jakoś na samochodach nie znam, ale... Wydaje mi się, że tak i stąd moje kolejne pytanie, czy to są samochody sprzedawane do celów cywilnych, czy może tak czy wojskowych? Powiem tak, Duster faktycznie wygląda na samochód, który może się... Powiem szczerze, gdzieś wizualnie, no bo ja nie będę ukrywać, że faktycznie ja się skupiam bardziej na śledzeniu tego, co się dzieje na froncie, ale faktycznie czasem Duster albo samochody bardzo podobnego typu, one faktycznie się pojawiają niejednokrotnie. Przy czym już często po prostu już były pomalowane w jakąś taką tonację, już tak to ujmę, ochronną, a niekiedy już nawet Ukraińcy się cwaniali i niekiedy piksel nawet walili na tego typu samochody, czyli je malowali w taki schemat odpowiadający, jakby to powiedzieć, temu ukraińskiemu systemowi maskowania pojazdów bojowych. Ale tak, faktycznie jest coś takiego, że wiele z tych samochodów to modele do pokonywania trudnego terenu. Także z jednej strony to może być pomyślane w taki sposób, że to jest kupowane dla wojska. To jest jak najbardziej możliwe. Żeby dla biznesu, ale żeby dojechać w trudne warunki. Tak, bo pamiętajmy, że sporo dróg na Ukrainie jest no, w dość fatalnym stanie i no tutaj powiedzmy tak, miejsca, z których Rosjanie ustąpili, gdzie już zakończyły się działania wojenne, okupacja, te tereny też są jeszcze trudniejsze w pokonaniu, więc tutaj nawet taki samochód może się przydać lekarzowi, może się nawet przydać w takich banalnych rzeczach jak sama egzystencja. Dokładnie, gdzieś dojechać, odwieźć dziecko do szkoły, samemu dojechać do pracy, zrobić gdzieś zakupy, zwłaszcza jeżeli trzeba jechać gdzieś dalej. No tutaj mowa też przede wszystkim o terenach często wiejskich, prawda? Po prostu Ukraińcy muszą kupować samochody, które im się naprawdę mocno sprawdzają w ich ciężkich warunkach i to nawet w terenach nieobjętych wojną, nieobjętych działaniami wojennymi, terenów, których wojna jeszcze w żaden sposób nie dotknęła, a są takie. A teraz są takie.
Nawet zachodnia Ukraina. Ja tak sobie tylko pozwolę, Matusz, jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niejednokrotnie przed inwazją, a nawet jeszcze przed narodzinami pierwszej córki jeździłem niekiedy parę razy na Ukrainę. Kijów, Lwów, te sprawy, głównie tak zachód i centrum Ukrainy. I rzecz taka charakterystyczna. Ja często wybierałem jako powrót, na przykład z Lwowa, przejazd marszrutką do granicy, a na granicy już przechodziłem normalnie. I powiem jedną rzecz, stan tamtego odcinka pomiędzy Lwowem a Medyką, no to naprawdę on bywał różny. Tamte drogi, no niekiedy były już z dziurami, nawet jeżeli to był asfalt, prawda? Więc ja się nie dziwię, że niezależnie od regionu Ukraińcy mogą preferować też samochody terenowe, bo one się po prostu bardziej sprawdzają, a na klasycznych samochodach, na przykład o niskim zawieszeniu, te samochody po prostu mogą długo nie wytrzymać. I tam nawet jak się niekiedy wyglądało przez okno z tej marszrutki, to tam się widziało, ile tam jest jeszcze dróg polnych. Nieutwardzonych w jakiś taki konkretny sposób. To ja bym teraz poświęcił dosłownie minutkę tym samochodom bardzo luksusowym na ukraińskich tablicach w Polsce, bo wielu ludzi się oburza, no ale przecież na Ukrainie też są bogaci ludzie i to tych stać, żeby uciec. Jakbyś mógł w 2 słowach czy w 2 zdaniach skomentować to, no skąd one się biorą, co to za ludzie najczęściej, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, żeby to rozwiać, no bo wiesz, później się tworzy ta narracja, że wszyscy albo że zakradzione, albo coś takiego. Znaczy, pamiętajmy o tym, że na Ukrainie nawet klasa średnia lubiła i zapewne będzie lubić inwestować w dobre, drogie samochody, bo jest to też pewnego rodzaju wyznacznik społeczny. I tak było od lat. Pamiętam, że priorytet auto, nie dom, nie zrobienie ocieplenia mieszkania, czy dobudowanie auto. Dokładnie, tam się to dopiero, mam wrażenie, zaczęło zmieniać dopiero w drugiej dekadzie tego stulecia. Te właśnie podejście do priorytetów. Właśnie te uszeregowanie tego wszystkiego. No bo jak jest piramida Maslowa, prawda, tutaj można powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju do czynienia z taką piramidą potrzeb społecznych w wymiarze ukraińskim. I tam właśnie taką bardzo ważną rolę, bliską takiego fundamentu, że ja muszę się najeść, bo to mimo wszystko nadal jest podstawa, ja muszę się najeść, muszę mieć za co żyć. Tam bardzo też ważną rolę właśnie poza tym, żeby samochód pełnił taką rolę bardzo praktyczną, jest też właśnie taka rola wizerunkowa. Im mam lepszy samochód, tym bardziej na przykład inne osoby mogą mnie lepiej postrzegać, albo też na przykład w kontaktach w biznesie jest to istotne. Będzie mnie lepiej postrzegać potencjalny kontrahent, partner biznesowy. Dlatego tam nawet posiadacze mniejszych firm, czyli właśnie taka typowa klasa średnia, chętnie niekiedy też inwestowała w drogie, dobre samochody, żeby po prostu dobrze też wypaść przed jakimś swoim kontrahentem, przed innymi ludźmi. Tutaj to bazowało właśnie na takim elemencie wizerunkowym i dopiero właśnie powiedzmy, tak jak mówiłem, druga dekada tego stulecia, nawet może bardziej okres po Majdanie i wybuchu wojny, dopiero ten okres doprowadził do takich pewnych zmian. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo niekiedy też w te droższe samochody inwestowali też ci, którzy zarobili na Zachodzie, chociażby właśnie pracownicy zarobkowi. Oni też, podglądając to, jak się na przykład żyje w Polsce, Czechach czy Niemczech, zaczęli też czasem zmieniać te swoje priorytety i zwracać uwagę na to, że trzeba też jakoś fajnie żyć, no bo na przykład ludzie patrzyli, jak żyją na przykład na Zachodzie i niektórzy też mogli po prostu po uzupełnieniu jednego priorytetu, jakim był samochód, zacząć inwestować w ten dom. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Żeby ludzie zwrócili uwagę na to, jak wyglądały budynki w Buczy, Irpieniu, a więc tych miejscach martyrologii ukraińskiej, prawda? I gdzie Rosjanie dokonywali bardzo tych brutalnych zbrodni, niekiedy masowych, prawda? Bo oni je dokonywali na bardzo konkretnej grupie ludności, na klasie średniej.
I tam nie bez powodu się też pojawiały te takie rosyjskie napisy typu kto wam pozwolił tak dobrze żyć. Dla Rosjan też to był szok, bo po prostu wraz z tym, jak zamożność Ukraińców wzrastała, oni zaczęli zwracać uwagę nie tylko na ten samochód, ale też właśnie na to, żeby lepiej się żyło. Oni te po prostu pieniądze sobie kumulowali, zbierali. To na przykład nie zawsze było widać w formie posiadania jakichś kont bankowych, prawda? Bo Ukraińcy też mając powiedzmy różny stosunek do własnych banków, bardzo skomplikowany poziom był zaufania do nich. Niektórzy sobie oszczędzali te pieniądze i powiedzmy tak, system nie zawsze tego widział, ale to nie oznacza, że tych pieniędzy nie było, że to byli ludzie klasy niższej albo biedacy. Ale to też dochody szare, czarne, nieopodatkowane. Jak najbardziej to też w to wchodziło. Jak najbardziej. Zwłaszcza, że tutaj w tej szarej strefie to naprawdę były spore miliardy i to dolarów. Także nie oszukujmy się, ale to cały czas było, jakby to powiedzieć, wewnątrz tych właśnie ukraińskich rękach, więc moim zdaniem nie powinno właśnie dziwić to, że pojawiają się u nas obok takich powiedzmy samochodów, na których nie zawiesilibyśmy oka, również spotykamy samochody na ukraińskich tablicach, ale takie właśnie luksusowe, wiemy, że one są drogie, tylko że to są często samochody też ludzi, którzy naprawdę włożyli w to niemałe pieniądze i niekiedy się zdarza, że za... A czy mogli sprzedać na przykład swój dobytek na Ukrainie i kupili samochód, wyjechali na zachód jako, nie wiem, przechowanie majątku, który można później upłynnić? Kto wie, ciężko jest mi stwierdzić, że akurat twoja ta sugestia może mieć jakieś takie powiedzmy szersze zastosowanie, prawda? Tutaj musielibyśmy jakiś sondaż zrobić. Albo najpierw jakby jakaś ukraińska grupa socjologiczna go zrobiła, przeprowadziła, ale głównie już u Ukraińców, którzy się znajdują w Polsce, prawda? Więc to jest moim zdaniem ciężkie do określenia. Moglibyśmy się spotkać z takimi sytuacjami anegdotycznymi, ale właśnie uwagę może zwracać to, że przejechali niektórzy, którzy mieli firmy albo po prostu dobrze zarabiali w jakiejś firmie, niemałe pieniądze, mogli sobie pozwolić na taki samochód i nim po prostu jeżdżą. Oni mogą mieć go powiedzmy od lat, a nie, że po prostu go nagle kupili, bo mają nie wiadomo ile kasy. Także jest to bardzo możliwe. I owszem, bywa też tak, że powiedzmy z Ukrainy uciekli też bogacze, no bo tak, to całkowicie naturalne, ale ja bym też zwrócił uwagę, bo przynajmniej w moim przypadku ja się często zdarzałem z sytuacjami, gdzie najczęściej takimi samochodami za ich kierownicą stały kobiety. Były też dzieci. Właśnie, nastolatkowie, jacyś nierzadko już wyrośnięte, tak, nierzadko już wyrośnięte. Owszem, no niekiedy może się zdarzyć, że już nawet nastolatek siądzie za kierownicą takiego samochodu, bo on już po prostu w Polsce dorósł. Przyjechał mając powiedzmy 17 lat, dzisiaj już może mieć, miał 17, dzisiaj już może mieć 19, prawda? Więc on jeżeli sobie zrobi prawo jazdy, no to i też będzie siedzieć za kółkiem takiego samochodu. Pytanie, gdzie są mężczyźni, prawda? I nierzadko może być tak, że mężczyźni walczą, bo tak jak mówiłem też w poprzednim spotkaniu, tam się nierzadko zdarza, że osoby z klasy średniej, nierzadko zamożne, one uznały, że pójście na front jest również walką nie tylko w obronie ojczyzny, rodziny, ale to jest też pewnego rodzaju walka cywilizacyjna w obronie swoich standardów życia. Tak. To też o to właśnie chodzi, bo to, o czym ja mówiłem, to, co na przykład Rosjanie pisali na ścianach zdewastowanych ukraińskich domów, tych właśnie ładnych budynków, na których też byśmy zawiesili oko, nie tylko na samochodach, prawda, ale właśnie też na budynkach. Oni tam właśnie pisali, kto wam pozwolił tak dobrze żyć. Dlatego dla Ukraińców to jest też pewien sygnał. Chcesz żyć dobrze u siebie, musisz walczyć i dlatego ja naprawdę uczulam na niekiedy hasła niektórych przedstawicieli ukraińskiej biedoty, którzy uważają, że na froncie walczą tylko biedacy i giną, a bogaczy tam nie ma. Bzdura. Tam się też znajdą ludzie zamożni, ludzie z klasy średniej. Także no tutaj bym naprawdę bardzo uważał na hasła stosowane przez
tą właśnie kategorię ludności, bo tutaj pamiętajmy, zawsze nawet w warunkach wojennych będą istniały jakieś tutaj spory pomiędzy mniej a bardziej zamożną częścią społeczeństwa, a to, że ktoś jest biedny, nie zawsze oznacza, że ma rację. Okej. Tak trochę brutalnie rzecz ujmując. Tak. To nie jest reguła, ale... Dokładnie. Przejdźmy do może ostatniego tematu, czyli dymisja wicepremiera Kubrakowa. Tak, tutaj to jest bardzo ciekawa rzecz, bo minister Kubrakow, on dotychczas zajmował stanowisko ministra infrastruktury i jeszcze odbudowy Ukrainy. To były, jakby to powiedzieć, dwa takie piony połączone w jedno ministerstwo. Bardzo logiczne, bo akurat to w tym momencie jest infrastruktura i odbudowa się łączą ze sobą, tak? Dokładnie. I on też był wicepremierem. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Niedawno dochodzi do dymisji tego ministra. Ale dobrze pamiętam, to chyba miało miejsce 19. Nie, przepraszam, to niedawno miało miejsce, jeszcze przed weekendem. Pojawiła się informacja. Może 9, bo 13. Bodajże 9. Tak. I o co tutaj chodzi? Dlaczego wicepremier Kubrakow musiał złożyć dymisję? Z jakiego powodu? Otóż prawdopodobnie Andrijowi Jermakowi udało się przekonać prezydenta, a to jest niestety, ale poważny problem Ukrainy, że zamiast decydującej roli rządu, taką decydującą rolę zaczyna odgrywać instytucja, która nawet nie ma o niej żadnej wzmianki w konstytucji Ukrainy, czyli biuro prezydenta. To jest ogromny problem. A na czele tego biura właśnie stoi szara eminencja, czyli Andrii Jermak. Andrii Jermak próbuje kosić wszelkie osoby, które mogłyby w jakiś sposób zagrozić jego pozycji, jego władzy i przede wszystkim też próbuje on kosić politycznie osoby, które mają dostęp do ucha prezydenta. Okej. A wicepremier Kubrakow był jedną z tych osób. Pamiętajmy, te grono, ono się systematycznie zmniejsza. Andrii Jermak wycina kolejne osoby i w zasadzie już teraz tworzy się taka dziwna, patologiczna sytuacja, gdzie jedyną osobą, która jakby to powiedzieć jest jego łącznikiem ze światem zewnętrznym, jest właśnie Andrii Jermak. Bo właśnie dymisję Kubrakowa należy interpretować jako kolejny etap takiej jermakowej gry o tron albo o dostęp do ucha władcy, prawda? No tak trochę biorąc te takie nawiązania serialowe, prawda, z gry o tron. Okej. I tak jak wcześniej Andrii Jermak starał się umownie wycinać osoby związane z 95. kwartałem albo dawnymi współpracownikami biznesowymi Zełenskiego. Mowa tutaj chociażby o Iwanie Bakanowie, który kiedyś stał na czele SBU. No ale akurat, powiedzmy szczerze, on sobie akurat solidnie zasłużył na dymisję. To tutaj widzimy te wycinanie, odseparowanie od Zełenskiego, chociażby braci Szefirów. To też jego byli partnerzy biznesowi, którzy byli też związani z 95. kwartałem. Także tutaj widzimy systematyczne właśnie takie odsuwanie tego środowiska dawnego telewizyjnego od Wołodymyra Zełenskiego. A dlaczego Kubrakow musiał tą dymisję złożyć? Otóż Andrii Jermak wpada na sprytny pomysł, jak się pozbyć właśnie tego konkurenta. Dość ciężką dotychczas do zachwiania figurą. Otóż Jermak wymyślił, że wystarczy rozdzielić to ministerstwo infrastruktury od odbudowy i stworzyć dwa różne ministerstwa. Okej. Jeżeli dwa ministerstwa zostają rozdzielone, to oznacza, że zostają stworzone dwa zupełnie inne. Jedno pewnie będzie infrastruktury, drugie odbudowy kraju i tym samym Kubrakow stracił swój resort i siłą rzeczy musiał złożyć dymisję. Również ze stanowiska wicepremiera. Ale
teraz powstaje pytanie, co dalej, bo niektórzy podejrzewają, że Kubrakowowi coś zostanie zaproponowane, jakaś nagroda pocieszenia. Dlaczego? Ponieważ Kubrakow może sporo wiedzieć o różnych machlojkach, jakie miały miejsce w poprzednich latach, jeżeli chodziło o chociażby budowę dróg. Okej. A wiemy, że tak naprawdę w każdym kraju budowa dróg to świetne źródło, żeby sobie troszeczkę dodatkowo dorobić na boku. Na droższych na przykład kosztach materiałów budowlanych, prawda, i tym podobne. I nie oszukujmy się, na Ukrainie działał ten sam system dodatkowego zarabiania na budowie na przykład dróg, co i w innych krajach. Chociażby nawet Unii Europejskiej. To jest taki dość... No, też były słynne przypadki, więc... Tak, to jest normalny mechanizm, ale Kubrakow... Znaczy on jest patologiczny, tylko tak, że występuje no wszędzie. Tak. No właśnie, no niestety. To jest takie dość ciężkie do zwalczenia, prawda? Bo to może nawet występować w takim małym wymiarze, a więc wtedy jest cięższe do wyśledzenia. A jak droga jest zbudowana, to kogoś to obchodzi, czy tam jakiś grosik na boku nie został zachachmęcony. I jeszcze właśnie jedna taka bardzo ważna rzecz. Bardzo prawdopodobne jest to, że na czele Ministerstwa Odbudowy kraju stanie jakaś osoba z orbity Andrija Jermaka. Jest to bardzo istotne, jest to bardzo ważne, bo Jermak starał się o to już od 2022 roku. A nie jest tak, że to w tym momencie zaczną się największe pieniądze w tą odbudowę i dobrze mieć swojego człowieka w tym ministerstwie, żeby do tego zachachmęcenia być pierwszym w kolejce? Dokładnie o to chodzi. O to chodzi i Andrii Jermak bardzo prawdopodobne jest to, że jego nie będzie obchodziło to, na ile te chachmęcenie będzie rzucające się w oczy, czy też nie. Dla niego będzie chodziło o to, żeby na tym po prostu zarobił on i jakaś grupa osób z jego orbity wpływu. Także niestety, no ale tutaj Wołodymyr Zełenski będzie miał naprawdę ogromny problem ze swoją szarą eminencją, jeżeli naprawdę planuje swoją reelekcję po zakończeniu działań wojennych i po podpisaniu chociaż rozejmu, no bo pamiętajmy, że kiedy zostanie podpisany jakiś traktat pokojowy, to może być jakaś jeszcze odległa przyszłość, bo wojna, albo inaczej, działania wojenne, nie wojna, może się też zakończyć w stylu koreańskim, czyli że nawet jeżeli Ukraina odzyska granicę 1991 roku, to i tak traktat pokojowy nie zostanie pokonany i granica, nawet jeżeli wróci do tego stanu sprzed rozpoczęcia wojny hybrydowej w 2014 roku, to ona będzie po prostu taką cichą linią frontu. Więc to na razie pomijmy, ale właśnie się skupmy na tym, że powiedzmy chociaż zostanie podpisany rozejm i Wołodymyr Zełenski będzie chciał znowu zostać prezydentem na kolejną kadencję. Wtedy opozycja może mu właśnie wyciągać różnego rodzaju brudy związane z Andrijem Jermakiem. Jeżeli, powiedzmy tak, to Ministerstwo Odbudowy zostanie stworzone, do niego zostaną wlane już jakieś pieniądze, szczególnie z zagranicy, to jeżeli te pieniądze będą defraudowane, to być może też się nawet pojawią naciski ogromne z Zachodu. A czy one już się nie pojawiły? Czy te blokady w zeszłym roku nie były właśnie powiązane z tym, że zaczęły wychodzić różne dziwne sytuacje? W zeszłym roku w okolicach wakacji właśnie była informacja podnoszona, że pojawiają się tematy i wątki korupcyjne i była taka plotka, że między innymi Stany Zjednoczone no mówią, opanujcie się. Znaczy tutaj faktycznie, jeżeli chodziło o defraudację pieniędzy, ale to były przede wszystkim pieniądze same ukraińskie, że tak to ujmę, te, które były zebrane w ramach dochodów, że tutaj defraudacja właśnie obejmowała przede wszystkim tą część. No i tutaj można powiedzieć różne fikołki robił Wołodymyr Zełenski, byleby tylko chronić no, tą najbardziej toksyczną część swojego środowiska, czyli w tym też Andrija Jermaka, czyli no właśnie szefa biura prezydenta. Tutaj oczywiście niekiedy podnoszono też kwestię, że defraudowane są też pieniądze przeznaczone na obronność. No tutaj jak na razie te amerykańskie audyty jeszcze nie wykazały jakichś tutaj wielkich nieprawidłowości z tej części, ale jak najbardziej, jeżeli chodziło o pieniądze przeznaczone na budowę dróg, właśnie niektórzy się zastanawiali, po co
Wołodymyr Zełenski i jego biuro tak bardzo chcą budować drogi w trakcie wojny. O ile mowa o kolei, to tutaj nie oszukujmy się, to jest ważne, to jest cenne, to się przydaje, ale no naprawdę co do niektórych dróg to się zastanawiano, po co to komu i dlaczego akurat teraz, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że Wołodymyr Zełenski, idąc po władzę, też właśnie reklamował siebie jako człowieka, który jako prezydent doprowadzi do tego, że w Ukrainie zostaną zbudowane w końcu porządne drogi, autostrady, i niewykluczone, że on tego planu wielkiego budownictwa nadal nie porzucił. Ale właśnie chodzi o to, że to jest niestety dobre źródło do defraudowania pieniędzy. I tak samo właśnie z odbudową, przy czym pieniądze na odbudowę, one będą szły głównie od darczyńców z zewnątrz. Więc tutaj ten próg toksyczności, jeżeli faktycznie duże pieniądze będą defraudowane, to podniesie się gwałtownie. I wtedy Wołodymyr Zełenski będzie miał ogromny problem. Tylko że póki trwa aktywna faza działań wojennych, to powiedzmy, kraje zachodnie będą miały wybór. Albo będziemy tutaj robić jakieś problemy z tym związane, czyli na przykład też będziemy obejmować wsparcie militarne różnymi tutaj obostrzeniami, ale wtedy Ukraina może zacząć przegrywać lub mieć inne problemy na froncie, czy po prostu na razie odpuścimy, bo ja nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że Jermakowi zależy na tym, żeby to ministerstwo powstało jak najszybciej, żeby jak najszybciej, póki jeszcze trwają działania militarne, obłowić się na tym. Okay. Czyli cynicznie wykorzystywać sytuację, biorąc, można powiedzieć, jako zakładnika cały kraj i przy okazji naród. Znaczy to pokazuje z jednej strony straszny cynizm tego środowiska. Musimy o tym właśnie też pamiętać. No tutaj oczywiście pod znakiem zapytania pozostaje to, jaki jest rodzaj wpływu Andrija Jermaka na Wołodymyra Zełenskiego. Z czego to wynika? Z aspektów psychologicznych czy haków? A może jednego i drugiego? To myślę, że to jest świetny materiał na cały kolejny odcinek. Dokładnie, to jest ciężka sprawa. Tutaj niestety bazujemy częściej na domysłach, aczkolwiek trochę i faktów, i to niepodważalnych znajdziemy, prawda? Także w każdym razie jest też wiele znaków zapytania, ale nie oszukujmy się. Wiele toksycznych nitek, nie wszystkie, ale wiele prowadzi właśnie do Andrija Jermaka. A na odpowiedzialności Wołodymyra Zełenskiego pozostaje to, dlaczego on dalej taką osobę utrzymuje blisko siebie przy władzy. Po co? I tu myślę, że możemy postawić kropkę. Słuchajcie, jeżeli myśleliście, że Marek będzie prowadził lukrowego cepa Ukraina, gdzie będzie słodził, widzicie, mówi jak jest, mamy tematy militarne, gospodarcze, polityczne. Każdy osobno jest mega ciekawy. Dajcie znać proszę w komentarzach, który Wam się najbardziej podobał, który jest najbardziej dla Was ciekawy. Dzięki temu będziemy wiedzieli, na jakich tematach się skupiać najbardziej. Piszcie w komentarzach też pytania do Marka, żeby mógł wiedzieć, co Was interesuje, gdyż ten format się dopiero zaczyna. Ja Tobie już dziękuję serdecznie. No i co? Widzimy się za tydzień. Dokładnie. Trzymajcie się. Dziękuję Mateuszu za rozmowę. No i właśnie, pozdrawiam. Do następnego tygodnia. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Zapraszamy do subskrybowania kanału oraz polecania